Nie była to żadna fabryka, żadne przedsiębiorstwo, tylko sama myśl, wyobraźnia, sztuka i zwyczajnie ręczna robota, rzemieślnicza. Pani profesor Plutyńska, niezwykła osoba, wspaniale prowadziła tkactwo. Zależało jej na tym, żeby tkanina polska, dawna ludowa, odrodziła się. Pracowała również z nami Wanda Szczepanowska, która była chemiczką z wykształcenia i ona miała swoją pasję życiową, czyli farbiarstwo roślinne. Uczyła nas farbować roślinami, tymi, które rosły w Polsce i również różnymi korami jakichś drzew. Kolory były wspaniałe. Jak się odchodziło z daleka, żyły. Dzień dobry, moi dobry. Moje tkaniny, które jeszcze żyją do tej pory z tamtych czasów, nie spłowiały wcale, mimo że minęło już bardzo dużo lat. Każdy pracował na warsztacie własnoręcznie. Jak tkanina powstawała, to omawiało się z panią profesor. Ona tylko zwracała uwagę wtedy, kiedy się poszło w złą stronę. Trzeba było sobie wyobrazić to, co powstanie na warsztacie, ewentualnie zrobić jakiś szkic kompozycyjny. Mnie przychodziły do głowy figurki ludzkie. Jak skończyłam, próbowałam sprzedać, poszłam do Cepelii, no ale tam nikt nie chciał takich figurek. Poskarżyłam się pani profesor Plutyńskiej, a ona się zdenerwowała. Poszła ze mną do Desy. Wtedy moja tkanina została w Desie. Od razu ją kupili jacyś Francuzi. Więc się bardzo ucieszyłam z tego. Chociaż do tej pory żal mi, że wywędrowała gdzieś tak daleko i nie mogę już jej zobaczyć. Było przez Polskę robione bardzo dużo wystaw za granicą. Brałam udział w Biennale w Lozannie. Tkaniny rozeszły się po świecie. Moimi tkaninami zajął się Amerykanin, pan Hurschler, który kupował ode mnie przez 20 lat. Objechaliśmy całą Amerykę. Nasze tkaniny wędrowały przed nami, a my za nimi po świecie. Wyobrażałam sobie miejsce, gdzie one mogłyby spędzić życie, moje gobeliny, później. Byłam związana tym widokiem, że wyjedzie gdzieś i będzie żyła tam w innym świecie. Kiedy właściwie nie miałam pieniędzy na wełnę, próbowałam używać różnych innych surowców. Albo sznurki, jakieś inne bardziej naturalne włókna. Do tej pory farbowałam wyłącznie barwnikami roślinnymi. Nie mam tam barwników chemicznych. To są moje ulubione kolory.
żyją wiele lat, nie zmieniają się. Takie zimne czerwienie to jest koszenila, a takie gorące to jest krab. Krab to jest kora dębu, a koszenila to są robaczki. Ogromną przyjemność mi sprawia życie tych kolorów. Mój warsztat stoi tutaj do tej pory ze mną, towarzyszy mi i ciągle coś robię na nim. Ta przyjemność w wykonywaniu gobelinów pozostała mi na całe życie.